Dzień dobry moi drodzy. Czy macie już zaplanowane wakacje? Czy wybraliście już kierunek waszego wyjazdu? A może należycie do tych, którzy wolą te upalne dni letnie spędzić w swoim ogrodzie lub na tarasie, a dopiero jak troszeczkę będzie chłodniej i ten tłum cały minie, to wyjeżdżacie na wakacje? Jak jest u was? Dajcie znać. Bez względu na to, czy wyjeżdżacie, czy wypoczywacie na własnym tarasie lub w ogrodzie, zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, bo wtedy będziecie dostawać informacje o nowych odcinkach jako pierwsi i będziecie mogli pierwsi nawet skomentować te odcinki i dostać tą wiedzę ogrodową. Ja w tym roku postanowiłem jeszcze bardziej zadbać o mój taras i stworzyć taką przestrzeń jeszcze bardziej do wypoczynku, taką przestrzeń, która jest miła, która jest przyjemna, która jest trochę romantyczna i przy okazji postanowiłem przysłonić jedną ze ścian na tarasie. Ja mam w sumie dwa tarasy, jeden kuchenny, drugi taki od salonu i właśnie tą część od salonu w tym roku postanowiłem bardziej zaaranżować. A co zrobiłem, to za chwilę Wam opowiem. W zaaranżowaniu mojego tarasu przyszła mi z pomocą firma Jagram, która jak wiecie ma mnóstwo elementów drewnianych do ogrodu i dlatego jak ja potrzebuję czegoś drewnianego do ogrodu, to najpierw przeglądam ofertę Jagramu. Nie zawiodłem się i tym razem znalazłem taki system modułowy do zabudowy tarasu. Każdy może zabudować właściwie każdą przestrzeń, bo składa on się z takich mniejszych elementów, które razem ze sobą się składa. Jak to się robi, to za chwilę Wam pokażę w dalszej części filmu, ale szczególnie zależało mi na tym, żeby znaleźć taki system i taką zabudowę, która będzie pasować do reszty elementów, które mam w ogrodzie. Jak wiecie, ja swój ogród mam zbudowany właściwie na bazie prostokątów i linii prostych. I tak też mam płoty z takimi poziomymi belkami, mam również pergolę z takimi poziomymi belkami i zależało mi na tym właśnie, żeby ten poziomy element wprowadzić również na taras. Jak mi się to udało, to zobaczcie w dalszej części filmu. Moi drodzy, mówiłem Wam, że będę robił taką ściankę na tarasie Venetian, więc zrobiłem ramkę, dałem tutaj słupki i teraz czas na przykręcanie. Pamiętajcie, że te ścianki zrobione z drzewa modrzewiowego są bardzo twarde, bo modrzew jest bardzo twardy, dlatego należy najpierw zrobić nimi sobie otwór, a później dopiero to wszystko łączyć za pomocą wkrętów. Normalnie do łączenia paneli używa się takiego słupka, ale ja zdecydowałem, że u mnie będzie taka belka u góry, a bezpośrednio do tego panelu będzie następny panel, bo tak mi tutaj będzie bardziej odpowiadało do tych moich belek, które mam u góry. Zabudowa tarasu w tym miejscu służyć ma mi przede wszystkim temu, żeby trochę przysłonić się od wiatru, który stamtąd bardzo często wieje, trochę wysłonić tą część ogrodu, którą mam tam, tą warzywną. No i dobrze sprawdza się również taki element, na przykład przy dekorowaniu ścian, bo nie tylko przysłona wolnej przestrzeni, ale również położenie tego modułowego systemu na ścianie powoduje, że wszystko razem mamy spójne. A jeśli macie jeszcze gdzieś posadzone rośliny, które się wspinają, to ten system jest świetny właśnie do tego, żeby taka wisteria super sobie obrosła. Zobaczcie, minęło już właściwie 2 tygodnie, od kiedy zrobiliśmy taką zabudowę, a wisteria już
tutaj fajnie zarosła. Do tego systemu Venetian można również sobie dokupić taki planter Venetian, czyli taka sama zabudowa już z donicą. Jest to takie mniejsze rozwiązanie, które może przysłonić mniejsze przestrzenie, a na dodatek możecie posadzić w tych donicach rośliny. Moi drodzy, oprócz tego, że na tarasie będę miał taką ściankę Venetian, no to mam również planter, który dodatkowo może być mobilny, bo możemy przyczepić do niego kółka. Porozkładałem sobie tutaj wszystkie elementy i teraz zacznę składać. Planter to jest po prostu taka donica z właśnie takim elementem, który jest spójny z tą ścianką, czyli w taki sam sposób wykonany. Pamiętajcie, żeby tą tylną deskę, do której będziecie montować tą kratkę, przymocować odwrotnie niż Wam się wydaje. W ten sposób. Jeśli tak to zrobicie, to oczywiście do tego będziemy mogli domontować właśnie tą kratkę. Ostatnia śruba wkręcona do dna. Teraz już tylko pozostanie mi dołożyć właśnie tą kratkę. Jak mamy już gotową tą podstawę, czyli naszą donicę, plus przyczepiliśmy jedną kratkę, to teraz możemy złożyć resztę tych kratek, według instrukcji oczywiście, no i przyczepić już do tej głównej części. Słuchajcie, złożyłem już kratkę, to teraz wystarczy ją przyłożyć do tej głównej części. Zobaczcie, ona tutaj jest dopasowana. Super. I tak naprawdę właściwie samemu można złożyć taki planter. Największy problem jest właśnie w tym momencie, ale tutaj jeśli mamy to ładnie poskładane, to tylko jedna śrubeczka z jednej strony, druga z drugiej. Mamy już zamocowane i wtedy możemy działać dalej. Planter Venetian gotowy. Słuchajcie, można postawić go w dowolnym miejscu. Pamiętajcie o tym, że można do niego dokupić jeszcze kółeczka. Fantastycznie będą tu wyglądać na przykład klematisy, które zarosną całą tą kratkę. Na moim tarasie pojawiły się również inne elementy oraz inne rośliny. Opowiem Wam o nich w kolejnych odcinkach, ale kończąc już ten odcinek, mam dla Was jeszcze rabat. Rabat do sklepu Jagram. 10% na hasło Hubert 10 możecie zakupić dowolną rzecz, wpisać ten kod i dostaniecie 10% rabatu. To jak? Zastanowiliście się, gdzie spędzacie już wakacje? Pewnie większość z Was ma już zaplanowane. Ale jeśli jeszcze nie macie planów, to polecam również wypoczynek w ogrodzie i na tarasie. No i pamiętajcie, jak już będziecie tak odpoczywać, to zobaczcie na któryś odcinek na moim kanale. Do zobaczenia.